Cześć! Zapraszam na film, z którego dowiecie się, jak wygląda przebieg starego szlaku kolejowego w województwie zachodniopomorskim. Trasę pokonywaliśmy w sierpniu 2025 roku. Obecnie niektóre fragmenty mogą być zmienione lub zmodernizowane. Według oficjalnego przebiegu szlak zaczyna się w Pile, ale ze względów logistycznych my rozpoczęliśmy go w miejscowości Wałcz, gdzie od razu trafiliśmy na nowiutki odcinek, który miejscami był jeszcze w przygotowaniu. Gładki asfalt, szeroka droga rowerowa i co najważniejsze, pełne oddzielenie od ruchu samochodowego. Dzięki temu od pierwszych kilometrów jedzie się spokojnie, bez stresu i bez walki o miejsce na jezdni. Na tym odcinku nie ma niestety żadnych miejsc do odpoczynku, ale zakładam, że pewnie powstaną w miarę rozwoju infrastruktury. Stary szlak kolejowy powstał na bazie nieczynnych linii kolejowych. To oznacza łagodne nachylenia, szerokie nasypy i przebieg z dala od ruchliwych dróg, czyli idealne warunki dla turystyki rowerowej. Jazda dawnym nasypem kolejowym ma swój unikalny charakter. Kolej projektowano tak, aby pociągi mogły jechać płynnie, bez stromych podjazdów i ostrych zakrętów. W praktyce oznacza to minimalne przewyższenia na trasie, możliwie utrzymanie stałego tempa jazdy oraz dobre warunki dla mniej doświadczonych rowerzystów. Tutaj wyraźnie widać, że jest nasyp kolejowy, jeszcze pozostałości kamieni z jednej i z drugiej strony. No ładnie pachnie, musicie mi uwierzyć na słowo. Ale też spoko wygląda. Na pewno lepiej wygląda niż takie biało-czerwone metalowe barierki. I musimy wjechać na bardzo ruchliwą ulicę z takim średnim poboczem, bym powiedziała. No i trzeba będzie uważać, a nie wziąć w środek. Przed miejscowością Wierzchowo ta idealna trasa rowerowa niestety się kończy i dalej trzeba przejechać niewielki kawałek szosą. Ruch samochodów nie był duży, ale minęło nas kilka ciężarówek, co na niezbyt szerokiej drodze nie było zbyt komfortowe. Tak czy inaczej bardzo cieszyliśmy się, że nie musieliśmy jechać w taki sposób od Wałcza. Za Wierzchowem kończy się asfalt i część trasy wiedzie po szutrach, ale zdarzają się też piaszczyste leśne odcinki. Tragedii nie ma, ja trekkingiem nie miałem problemu, żeby przejechać. Kilka następnych kilometrów to ciągłe zmiany nawierzchni. Raz asfalt, raz szutry. Na pewno nie jest nudno. Traktuję to jako urozmaicenie trasy, bo na samych idealnych asfaltach można by zasnąć. Pierwszym większym miastem na trasie jest Złocieniec. Spokojne, zielone, położone wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. To dobre miejsce na pierwszy, dłuższy postój. Złocieniec nie narzuca się atrakcjami, ale daje dokładnie to, czego rowerzysta potrzebuje. Wodę, cień i chwilę oddechu. Dłuższą chwilę spędzamy na przystani kajakowej nad rzeką Drawa. Oprócz licznych szlaków rowerowych w okolicy Złocieńca jest mnóstwo jezior, które w połączeniu z rzekami stanowią dobrą ofertę dla osób lubiących wypoczywać wiosłując. Wyjazd z miasta wiedzie przez park i piękną Aleję Grabową, by już za chwilę skierować nas na kolejny odcinek dedykowanej trasy rowerowej w stronę Połczyna-Zdrój. Na tym odcinku trasy można wyraźnie zaobserwować miejsca dawnych stacji kolejowych. Peronów już nie ma, ale pozostały budynki dawnych dworców, które obecnie pełnią funkcje mieszkalne. Wreszcie mijamy sporo miejsc z ławkami, wiatami, gdzie rowerzysta może się zatrzymać, przygotować posiłek i odpocząć.
na wcześniejszych etapach nie było. Z Wałcza do Złocieńca, no to nowy szlak, więc tam jeszcze pewnie muszą dorobić. No a tu bardzo ładnie. Między miastami stary szlak kolejowy pokazuje swoje najlepsze oblicze. Cisza, brak ruchu samochodowego i długie, równe odcinki. Pola, łąki, czasem jesteśmy na wzniesieniu, czasem w dolinie, czasem są drzewa. W miejscach odpoczynku na dawnych stacjach kolejowych są przyrządy do ćwiczeń. Widzieliśmy boisko do piłki siatkowej, ławeczki i stoły. Zdarzają się również różne czasoumilacze, które urozmaicają podróż młodszym uczestnikom wycieczki. Latem ogromną zaletą tej trasy są lasy. Cienia jest sporo, szczególnie na odcinkach między Wałczem a Złocieńcem oraz dalej w stronę Połczyna. Wystarczy zjechać na bok nasypu, znaleźć drzewo i zrobić 5 minut przerwy i jedzie się dalej jak nowonarodzone. Kolejne miasto na naszej trasie to Połczyn-Zdrój. To jedno z tych miejsc, które zupełnie zmieniają tempo podróży. Życie tu toczy się spokojnie, są parki, uzdrowiska, sanatoria. Uwagę zwraca deptak z parasolkami nad głowami, a nas zainteresował budynek browaru, który szczyci się ponad 100-letnią tradycją. Niestety żadna jego część nie jest udostępniona turystycznie, pozostają jedynie tablice na zewnątrz opisujące historię obiektu. Wyjazd z Połczyna jest szczególnie ładny za sprawą idealnie prostej drogi rowerowej, która przebiega pod kilkoma charakterystycznymi wiaduktami. Oznakowanie szlaku jest bardzo dobre, dużo drogowskazów i tablice informacyjne nie pozwalają się zgubić. Jak zawsze można się wspomagać plikiem GPX, ale na tej trasie nie jest to niezbędne. Odcinek starego szlaku kolejowego między Połczynem-Zdrój a Białogardem to dystans około 30 kilku kilometrów. Początkowo jedziemy śladem dawnej linii kolejowej, podobnie jak w poprzednich fragmentach, jednak po jakimś czasie odbijamy w boczne lokalne drogi i jazda nie jest już tak komfortowa. Trzeba uważać na samochody, szczególnie gdy pod opieką mamy młodszych uczestników wycieczki. Trasa jest płaska, ale zdarzają się lokalne podjazdy, jak na przykład ten w miejscowości Rąbino. Konkretny kilkusetmetrowy podjazd zdecydowanie dobrze rozgrzewa. Ale nie ma tego złego, jak się podjechało, to musi być i zjazd. No i oczywiście jest, długi i relaksujący. Najważniejsza rzecz – woda. Między miastami potrafi być naprawdę pusto. Nie ma co liczyć na sklep co 5 km. Wyszedłem z założenia, że jeśli widzę sklep, nawet mały, to uzupełniam bidony i zabieram dodatkową butelkę wody. Lepiej wieść litr wody więcej, niż później kombinować. Przed samym Białogardem ponownie czeka nas idealny odcinek dedykowanej drogi rowerowej. Białogard wita nas piękną trasą rowerową. Świetna odmiana po tych wielu kilometrach jazdy szosą. Sprawdzałem na mapie i to jest taka obwodnica Białogardu, także do centrum miasta się nie wjeżdża. A ja bym wjechał, bo nigdy nie byłem w Białogardzie. Po drodze jest kilka mostków, zjazdów, wygląda to obiecująco. W tym miejscu w Białogardzie można zdecydować, czy lecimy 15 czy 15A. 15A leci na Koszalin, a 15 leci na Kołobrzeg. I te szlaki się rozdzielają. Można zrobić też pętlę, na przykład pojechać do Kołobrzegu, a następnie przez Mielno do Koszalina i wrócić do tego samego miejsca. Także też jest pole na pętelkę.
fragment 15, później Eurovelo 10 popularnym, chociaż teraz w sezonie no to troszkę hardkorowo może być nad morzem, ale opcji jest kilka. My wybieramy wersję na Kołobrzeg, ale jeszcze w międzyczasie zahaczymy o Białogard, aby sprawdzić, co jest tam ciekawego. Pojawia się większy ruch skrzyżowania i sygnalizacja świetlna. Szlak prowadzi jednak w miarę logicznie, a infrastruktura rowerowa pozwala bezpiecznie przejechać przez miasto. Tu jednak zdecydowanie warto się zatrzymać na dłużej, bo to jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego z historią sięgającą przynajmniej XI wieku. Przez stulecia Białogard był ważnym ośrodkiem handlowym i militarnym, a jego układ urbanistyczny i zabytki wciąż odzwierciedlają średniowieczne początki. Zachowały się fragmenty średniowiecznych murów obronnych wraz z basztami i układem ulic z XIV wieku, które nadają tej części miasta wyjątkowy klimat. Za Białogardem trasa w kierunku Kołobrzegu ponownie wiedzie ładną, szeroką drogą rowerową. Kolejną miejscowością, gdzie warto się zatrzymać na chwilę, jest Karlino, niewielkie miasteczko położone nad rzeką Parsentą. Najbardziej charakterystycznym punktem, który zwrócił naszą uwagę, jest fontanna z postaciami strażaków, upamiętniająca słynny wybuch i pożar ropy naftowej z 1980 roku. Podczas wiercenia otworu Karlino 1 na głębokości ponad 2700 metrów doszło do niekontrolowanego erupcyjnego wypływu ropy i gazu, a chwilę później do potężnego pożaru. Akcja gaśnicza trwała ponad miesiąc i była jedną z największych operacji tego typu w powojennej Polsce. Brały w niej udział setki strażaków, specjalistów od odwiertów i wojsko. W realiach kryzysu gospodarczego 1980 roku rozbudziło to ogromne nadzieje na polski Kuwejt, choć ostatecznie złoże okazało się znacznie mniejsze niż początkowo sądzono. Bardzo fajny wyjazd z Karlina, znów dedykowaną trasą, także jak na razie, jeżeli chodzi o cały szlak, to pół na pół, trochę ulicą, trochę ścieżkami rowerowymi, a teraz bardzo przyjemnie przez las się jedzie. Na tych starszych odcinkach już jednak przyroda daje o sobie znać i jest wiele miejsc, gdzie konary podnoszą asfalt. Tutaj widać, że już nawet reperowali. Też fajna stacja i biwak by można zrobić nawet. Namiociki by weszły. Przyjeżdżasz późnym wieczorem, wczesnym rankiem się zawijasz, nikt nawet nie zauważy. Dalsza droga do Kołobrzegu przypomina poprzednie odcinki. Jest sporo miejsc odpoczynku rowerzystów, ławeczek, trafia się też na odcinek szutrowy. Jedziemy głównie przez las, ale również są odcinki przez pola. Dla kogo jest stary szlak kolejowy? Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzę, że dla każdego. Na pewno dla każdego, kto szuka bezpiecznej trasy z minimalnym udziałem ruchu samochodowego. Ja byłem na urlopie z rodziną i podzieliliśmy trasę na 4 odcinki, tak aby dostosować dystanse do możliwości i chęci najmłodszej uczestniczki wyjazdu. Miłośnicy szybkiej jazdy bez problemu pokonają całą trasę w jeden dzień, ale moim turystycznym okiem to bardzo dobra propozycja na weekend, gdzie zaczynamy w piątek po południu i kręcimy sobie spokojnym tempem do niedzieli. Jaki rower będzie odpowiedni do przejechania tej trasy? W 90% trasa wiedzie po utwardzonych drogach, więc praktycznie da się go przejechać każdym. Jednak z uwagi na kilka odcinków leśnych nie polecam go szosowcom. Im bliżej Kołobrzegu, tym więcej rowerzystów, spacerowiczów i wakacyjnego klimatu. Wjazd do Kołobrzegu wita nas drogą z Kostki, a w samym Kołobrzegu to już miks dróg rowerowych i uliczek. Z Kołobrzegu mamy opcję kontynuować wycieczkę wzdłuż polskiego wybrzeża popularnym szlakiem Eurovelo 10 w kierunku Świnoujścia lub Piasków na Mierzei Wiślanej. Możliwości jest sporo, nadmorski szlak szczególnie polecam poza wysokim sezonem, no chyba że lubisz przebijać się przez tłumy. Podsumowując, stary szlak kolejowy to nie jest trasa na bicie rekordów, to trasa na bycie w drodze, na spokojną jazdę, na myślenie,
na rozmowę albo zupełną ciszę. Jeśli ktoś szuka adrenaliny, przewyższeń i technicznych zjazdów, to nie tutaj. Ale jeśli chcesz pojechać daleko, bezpiecznie, bez stresu, z rodziną, to naprawdę trudno o lepszy wybór. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem szlak jest interesujący, czy nim już jechaliście, a jeśli nie, to czy zachęciłem was do weekendowej wycieczki w zachodniopomorskim. Wielkie dzięki za wspólne kręcenie, do zobaczenia na innych trasach, pozdrawiam.